Cześć, tu Aśka z Sis Homemade. Razem z Anką przygotowaliśmy film, na którym będę pokazywać, jak zrobić chustę Sis Love. Darmowy wzór możecie pobrać z naszego Ravelkit albo z plików grupy Sis Homemade Pattern Group. Wszystkie linki podamy w opisie. I teraz co Wam będzie potrzebne? Ja na chustę robioną tym wzorem zużywam zazwyczaj 1200 metrów kokonka 4-nitkowego albo 1300 metrów kokonka 3-nitkowego. Ale to zależy od tego, jak ścisło szydełkujecie. Ja szydełkuję dość ścisło, więc jeśli Wy szydełkujecie luźniej, to może będzie Wam potrzebne troszkę mniej włóczki. Na tą chustę, którą pokazuję na filmiku, zużyłam 1200 metrów kokonka, który ma 3 nitki, plus nitkę srebrną z nopkami z kolekcji Diamond. I jeszcze potem pokażę dokładnie, jak on wyglądał. To jest nasz pierwszy film, więc jak macie jakieś uwagi, to piszcie w komentarzach. A jeśli macie jakieś pytania dotyczące wzoru, to zapraszamy na naszą grupę. No to zaczynamy. Swoją chustę będę robiła z motka, które mamy od firmy Kokonki Motki Ombre ze specjalnej edycji Diamond. Ma 1200 metrów. To są 3 nitki plus nitka świecąca. Zaczniemy od podstaw, czyli od tego, jak czytać schemat. Wiem, że to jest oczywiste, ale zacznijcie od przeczytania uwag. Nawet jeśli części z nich nie zrozumiecie od razu, w trakcie robienia, kiedy dojdziecie do trudniejszego momentu, będziecie pamiętać, że odpowiedź jest w pliku i można ją tutaj łatwo znaleźć. W schemacie Sis Love uwagi są na stronie 3 i zaczynamy od tego, jak czytać schemat. Schemat graficzny przedstawia tylko połowę rzędów i czytamy go w ten sposób, jak napisane jest na poszczególnych cyfrach. Czyli zaczynamy czytać zawsze od lewej do prawej. Dochodzimy do środka rzędu, czyli te części narysowanej na zielono. Robimy środek rzędu. On narysowany jest cały. Te szare części pokazują drugą połowę chusty. I po zrobieniu środka czytamy schemat lustrzanym odbiciem, czyli czytamy od lewej do prawej. I teraz w rzędach nieparzystych, czyli na prawej stronie chusty, początek rzędu narysowany jest jako 3 oczka łańcuszka, które nam zastępują pierwszy słupek i one zawsze pokazane są jako początek rzędu. Potem w drugim rzędzie odwracamy robótkę i następny rząd, czyli parzysty rząd, pokazany jest jako koniec rzędu, dlatego tutaj nie ma 3 oczek łańcuszka, tylko tutaj jest słupek. Ale kiedy będziemy robić chustę, będziemy ją obracać, zaczynamy zawsze od 3 oczek łańcuszka, a kończymy słupkiem, albo w rzędach, w których zaczynamy od półsłupka, zaczynamy od 2 oczek łańcuszka, a kończymy półsłupkiem. I teraz tak, pierwsze 7 rzędów narysowane jest w całości, czyli 1 do 1, czyli jeśli widzicie na schemacie, że tutaj powinny być 4 pówki, to na Waszej chuście też powinny być 4 pówki. Od 8 rzędu ten schemat jest skrócony, więc robimy początek rzędu, potem powtarzamy część, która jest zaznaczona czerwonym polem i na końcu, przy środku rzędu zawsze powinnam wyjść tak jak na schemacie. Czyli jeśli tutaj na przykład mamy, że w rzędzie 4 ostatni ściek to jest słupek, to powinien zawsze nam wyjść słupek. Jak na przykład zamiast słupka wychodzi nam tutaj pów, to znaczy, że coś zrobiliśmy źle i trzeba policzyć i poprawić jeszcze raz. I teraz jeśli chodzi o ten schemat, on na początku ma dość dużo słupków, dlatego chusta na początku wygina się do góry, czyli aniołkuje. Jeśli wygina się trochę, można poczekać do mniej więcej rzędu 16-18 i wtedy powinna zacząć się prostować. Jeśli wygina Wam się bardzo, można zamienić te 3 oczka łańcuszka na 4 oczka łańcuszka, a słupek na końcu na słupek podwójny. Wtedy chusta wygina się trochę mniej i brzeg jest bardziej prosty. I jak skończymy robić pierwsze od 1 do 31 rzędu, to potem powtarzamy rzędy od 8 do 31. Chustę zaczynamy od wykonania 4 oczek łańcuszka i zamknięcia ich oczkiem ścisłym albo magicznego pierścienia. Ja generalnie polecam 4 oczka łańcuszka, bo magiczny pierścień lubi się rozplątać, jak już mamy prawie pół chusty gotowe albo całą. Albo po prostu dobrze go zabezpieczyć, czyli szyć na końcu, żeby na pewno się nam nie rozplątał. 4 oczka łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym. I pierwszy rząd będziemy wykonywać do środka okręgu, tutaj. Więc robimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze 5 słupków. Można sobie tą nitkę od razu tutaj trochę schować.
Na środku 2 oczka łańcuszka i jeszcze 6 słupków w drugą stronę. Ok, pierwszy rąb gotowy. Teraz obracamy chustę. Ja zanim ją obrócę, wyciągam sobie szydełko i wkładam od drugiej strony, żeby mi się chusta tak bardzo nie zwijała na bokach. Odwracamy na lewą stronę. Robimy 4 oczka łańcuszka. I słupek w pierwszą pętelkę. Oczko łańcuszka. Opuszczamy jedną pętelkę. W kolejnej robimy słupek. Oczko łańcuszka. Opuszczamy jedną pętelkę. W kolejnej robimy słupek. Oczko łańcuszka. Mamy jedną pętelkę do środka. Opuszczamy ją. I w środkowej pętelce robimy 2 słupki. 2 oczka. I 2 słupki. I teraz czytamy lustrzane odbicie, czyli robimy oczko łańcuszka. Opuszczamy jedną pętelkę, w kolejnej robimy słupek. Oczko łańcuszka. Opuszczamy jedną pętelkę, słupek. Oczko łańcuszka. Opuszczamy przedostatnią pętelkę i w trzecie oczko robimy słupek, oczko, słupek. Nie trzeba celować w to oczko. Można sobie zrobić podłańcuszek i ja tak zazwyczaj robię, ale chciałam Wam pokazać. Jak macie problem z tym, żeby odnaleźć to trzecie oczko, to można sobie w niego tutaj włożyć na początku rzędu znacznik i wtedy będzie łatwiej go odnaleźć. I tak samo można sobie wkładać znaczniki zawsze tutaj na środku, wtedy też jest łatwiej. Obracamy. Rząd trzeci, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. I teraz będziemy robić po jednym słupku w każdą pętelkę i w każde oczko łańcuszka aż do końca. W 2 oczka na środku robimy 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I do ostatniego oczka łańcuszka w tym rzędzie robimy znowu po jednym słupku w każde oczko i w każdą pętelkę. I w ostatnią pętelkę albo pod łańcuszek 3 słupki. Odwracamy. Rząd czwarty. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. W kolejną pętelkę 1 słupek. I w kolejnej robimy puf. Jeśli chodzi o pufy, można je robić różnie.
To, że w schemacie jest napisane 4 nawinięć, to dlatego, że mi najbardziej podobają się też 4 nawinięć. Jeśli macie grubą włóczkę albo nie chcecie takich grubych pówków, można je zrobić z 3 nawinięć. Jak chcecie mieć bardzo grube pówki, można je robić z 5 nawinięć, a jak ktoś w ogóle nie lubi pówków, może sobie też je zamienić na boble, czyli na te 5 słupków łączonych górą i dołem. Ja będę robić pufę z 4 nawinięć, nabieram nitkę, wkładam w następną pętelkę, wyciągam sobie delikatnie, nie za dużo, bo jak wyciągniemy za dużo, to ten pufek będzie taki strasznie rozlazły i będzie wyglądał brzydko. Nabieramy nitkę i przeciągamy przez wszystkie pętelki na szydełku, oprócz ostatniej. Ja robię w ten sposób puf, bo w ten sposób puf wygląda ładniej i będzie można łatwiej znaleźć pętelkę nad nim w następnym rzędzie. I teraz znowu nabieramy i przeciągamy przez dwie pętelki na szydełku i nasz pufek jest gotowy. I teraz będziemy robić jeszcze 5 słupków w kolejnych 5 pętelkach po jednym. I znowu puf. Pięć słupków. Ostatni słupek powinien nam wyjść w ostatniej pętelce w tym rzędzie. W 2 oczka na środku będziemy robić pufek, słupek. Jak macie mało miejsca na środku, to tego środkowego pufka możecie sobie zrobić z 3 nawinięć, nawet jeśli inne robicie z 4, bo one będą zajmować dużo miejsca, a będziemy tego sporo tutaj robić na środku. Pufek, słupek, 2 oczka łańcuszka i teraz czytamy schemat z drugiej strony, czyli zaczynamy słupek, pufek. Po jednym słupku w 5 kolejnych pętelek. Pufek. Pufek powinien nam wyjść w trzecim oczku od końca. Jak nam tak pufek wychodzi, to znaczy, że wszystko w tym rzędzie zrobiliśmy dobrze. Słupek i w ostatnią pętelkę 3 słupki. Rząd 4 gotowy. Rząd 5. I teraz jeśli chodzi o rzędy, które zaczynają się od półsłupków, ja wolę zaczynać je w ten sposób, że robię 2 oczka łańcuszka i cały rząd robię z półsłupków, ale jeśli wolicie robić je w ten sposób, żeby zacząć od słupków, to można te pierwsze 2 oczka łańcuszka zamienić na 3, a 2 kolejne półsłupki, te, które robimy w pierwszą pętelkę, zamienić na słupki, dlatego że łatwiej jest wtedy odszukać ostatnią pętelkę, w którą musimy zrobić w kolejnym rzędzie, bo w półsłupek albo w 2 oczka łańcuszka jednak ciężko jest wycelować, więc ja generalnie na potrzeby filmu zrobię 3 pierwsze półsłupki jako słupki, więc zacznę od 3 oczek łańcuszka zamiast 2 i zamiast 2 pierwszych półsłupków zrobię 2 słupki, żeby było łatwiej i szybciej znaleźć. I teraz robimy jeszcze 3 półsłupki aż do pufka. A na pufku robimy półsłupek reliefowy przedni, czyli wkładamy szydełko w ten sposób i wypychamy ten pufek do przodu. I znowu robimy 5 półsłupków na 5 kolejnych słupkach. I na pufku
półsłupek reliefowy przedni. Reliefowy przedni. Jeden półsłupek w ostatnim słupku z poprzedniego rzędu. I na środku robimy już normalnie 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Półsłupek. Półsłupek reliefowy. I teraz do końca rzędu będziemy robić w ten sam sposób, czyli na słupkach robimy półsłupki, a na półkach robimy półsłupki reliefowe przednie. Trzy półsłupki w 3 ostatnie słupki. I w ostatnią pętelkę robimy 3 półsłupki, ale ja sobie zrobię słupki. Rząd 5 mamy gotowy. Rząd 6, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. W drugiej pętelce od razu robimy pów. I teraz będziemy robić do końca tego rzędu, tak jak robiliśmy w rzędzie 4, czyli 5 słupków, pufek. 5 słupków, pufek. Mamy ostatni pufek i powinniśmy mieć jeszcze 2 oczka do środka, czyli wszystko się zgadza. Robimy jeszcze 2 słupki do środka. I na środku robimy standardowo, czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Dwa słupki po środku. Puf. I do końca rzędu 5 słupków, pufek, 5 słupków, pufek. Ostatni słupek w tym rzędzie i pufek powinien nam wyjść w przedostatniej pętelce. Pufek i w ostatnią pętelkę 3 słupki.
Rząd 6 gotowy. Siódmy. Zaczynamy od 2 oczek łańcuszka i 2 półsłupków. Ja zacznę sobie od 3 oczek łańcuszka i 2 słupków w pierwszą pętelkę. Teraz robimy jeszcze 2 półsłupki i nad półkiem półsłupek reliefowy przedni. I już tak będziemy robić do końca tego rzędu, czyli na słupkach będziemy robić półsłupki, a na półkach półsłupki reliefowe. Cztery półsłupki do środka. I na środku 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Cztery półsłupki. I nad półkiem relief. I tak już do końca. Dwa półsłupki i w ostatnią pętelkę trzy półsłupki, ale ja robię 3 słupki. Siódmy gotowy. Tak powinien mniej więcej wyglądać. Nie idzie za bardzo w górę, ale uwaga, jakby szła tak, w ten sposób, to się na razie nie przejmujcie, to jest normalne. I teraz następna część, rząd 8. Rząd 8, tak jak wcześniej już mówiłam, jest skrócony, więc będziemy robić początek, potem powtarzać tą część czerwoną i na środku powinno nam wyjść zawsze tak jak na schemacie. Ja generalnie nie liczę słupków, jak robię chusty, bo jeśli mi się środek zgadza i chusta mi się nie wygina albo nie spada całkowicie, to znaczy, że powinno być wszystko w porządku, ale jak chcecie, to co jakiś czas dobrze jest sobie policzyć. Dlatego te rzędy kontrolne są w tabeli podane, więc jakby się potrzebowały, to w tabelce są podane ilości słupków w niektórych rzędach, żeby sobie policzyć. Robimy rząd 8. Zaczynamy od 4 oczek łańcuszka i 1 słupka w pierwszą pętelkę. Robimy 2 oczka łańcuszka, opuszczamy 2 pętelki i w kolejną robimy słupek. I będziemy tak powtarzać aż do środka tego rzędu, czyli 2 oczka łańcuszka, opuszczamy 2 pętelki, słupek. Ostatni słupek powinien nam wyjść 2 pętelki przed środkiem, czyli wszystko wyszło nam dobrze. Teraz robimy 2 oczka łańcuszka
I teraz uwaga, bo na środku rzędu 8 jest inaczej. Robimy słupek, oczko i 2 słupki, oczko i jeszcze słupek, to wszystko do środka. I teraz już cały rząd robimy w ten sam sposób, czyli 2 oczka łańcuszka, omijamy 2 pętelki i słupki. Ostatni słupek powinien wyjść 2 pętelki do ostatniej pętelki, czyli jest dobrze. Robimy 2 oczka łańcuszka i w ostatnią pętelkę słupek, oczko, słupek. Odwracamy. Trafiłam w pierwszą pętelkę i mi się nitka rozjechała. Trzy oczka łańcuszka i w tą pierwszą przestrzeń z 2 oczek robimy półsłupek. Teraz będziemy powtarzać, czyli półsłupek, 5 oczek łańcuszka i w kolejne 2 oczka łańcuszka pod ten łańcuszek znowu półsłupek. I tak już do końca tego rzędu. Ok, w ostatnie 2 oczka łańcuszka przed środkiem półsłupek. I teraz jak widzimy, że jesteśmy przed środkiem, bo tu mamy ten środek rzędu poprzedniego, robimy 4 oczka łańcuszka. Omijamy ten słupek i to oczko łańcuszka i w środkowe 2 robimy po jednym półsłupku. I to będzie nasz środek 9 rzędu. I teraz robimy 4 oczka łańcuszka. Omijamy to oczko i ten słupek. I w 2 oczka łańcuszka robimy półsłupek. I teraz do końca rzędu, tak jak poprzednio, 5 oczek łańcuszka i półsłupki. Ok, ostatnie 2 oczka łańcuszka i robimy w nie półsłupek. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka i w ostatnią pętelkę 3 słupki. Wracamy. I rząd 10. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki w pierwszą pętelkę.
Kolejne 2 słupki robimy po jednym słupku, czyli raz, 2. Te 3 oczka łańcuszka robimy 4 słupki. Omijamy ten półsłupek. W 5 oczek łańcuszka robimy jeden półsłupek. I teraz tak, jeśli ktoś chce, może celować w środkowe oczko, czyli w trzecie, ale możecie też zrobić podłańcuszek i też będzie dobrze wyglądać. I teraz będziemy powtarzać tą sekwencję, czyli w pierwsze 5 oczek łańcuszka robimy półsłupek, w kolejne robimy wachlarz z 5 słupków. Jesteśmy na ostatnim łańcuszkach przed środkiem. I teraz w te ostatnie łańcuszki przed środkiem robimy nie 5, tylko 6 słupków. Pierwszy półsłupek na środku 2 słupki. Dwa oczka łańcuszka. Nic tutaj nie omijamy. Kolejny półsłupek, znowu 2 słupki. Sześć słupków w pierwsze 5 oczek łańcuszka. Półsłupek i powtarzamy do końca rzędu. Półsłupek, 5 słupków. Trzy oczka łańcuszka, robimy 4. Po jednym słupku 2 kolejne pętelki. I w ostatnią pętelkę 3 słupki. Rząd 11, 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, 3. I słupek w pierwszą pętelkę. Oczko łańcuszka. Nic nie opuszczamy. W kolejnej pętelce robimy słupek. I teraz już do końca tego rzędu będziemy powtarzać oczko,
opuść jedną pętelkę, słupek. Jesteśmy przed środkiem. Zrobiłam oczko, opuściłam jeden i słupek w ostatnią pętelkę, czyli wszystko wyszło tak jak trzeba. Powinien być słupek w ostatniej pętelce. I teraz na środku robimy oczko, słupek, 2 oczka, słupek, oczko. W pierwszą pętelkę bez żadnego opuszczania od razu tutaj robimy słupek i do końca rzędu tak jak poprzednio. Oczko, opuść jeden, słupek. Ok, jesteśmy przy końcu rzędu. Zrobiłam oczko. Ostatni słupek ma wyjść w przedostatniej pętelce. I teraz w ostatnią pętelkę robimy oczko i 2 słupki. Rząd 11 gotowy. Odwracamy. Rząd 12 składa się z samych półsłupków, czyli robimy 2 oczka. Jak chcemy, to w to oczko można sobie włożyć znacznik, żeby było łatwiej w niego celować. I jeszcze 2 półsłupki w pierwszą pętelkę. Teraz robimy po prostu po jednym półsłupku w każdy słupek i w każde oczko łańcuszka, czyli słupek, słupek, półsłupek, słupek. Jak ktoś chce, może celować w oczko. Jak komuś jest wygodniej robić pod, można robić pod. I tak do końca tego rzędu. Na środku robimy 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Półsłupek, słupek i do końca rzędu półsłupek w każde oczko i w każdy słupek. Koniec rzędu. Mamy półsłupek, przedostatni słupek i w ostatnie oczko łańcuszka 3 półsłupki. Odwracamy i rząd 13. 4 oczka łańcuszka, słupek w pierwszą pętelkę, oczko, opuszczamy jedną pętelkę, w kolejnej robimy pufek, oczko, opuszczamy jedną pętelkę, w kolejnej robimy słupek. I tą sekwencję będziemy powtarzać do końca tego rzędu, czyli do środka tego rzędu, czyli oczko, jedno opuszczamy, puf, oczko, jedno opuszczamy,
słupek. Przed środkiem z oczko łańcuszka i ostatni słupek powinien nam wyjść w przedostatniej pętelce tego rzędu, poprzedniego rzędu. Oczko i na środku robimy pufek. Słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek i pufek. Oczko łańcuszka, upuszczamy pierwszą pętelkę, w kolejnej robimy słupek i powtarzamy oczko, opuszczamy jedną pętelkę, pufek, oczko, opuszczamy jedną pętelkę, słupek. Przed końcem mamy oczko łańcuszka, opuszczamy, w drugim od końca, w trzecim od końca robimy puf, oczko łańcuszka, opuszczamy przedostatnią pętelkę i w ostatniej robimy słupek, oczko, słupek. Robimy albo nie robimy, dlatego ja robię zamiast półsłupka na końcu jednak słupek. Ok. Słupek, oczko, słupek. Rząd 14, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. Teraz będziemy robić po jednym słupku w oczko łańcuszka, słupek i w oczko łańcuszka. A nad pufkiem jest słupek relifowy tylny. I w ten sposób przez cały rząd. W oczka łańcuszka słupki robimy zwykłe słupki, a na pufach robimy słupki relifowe tylne. Jesteśmy na środku. Na pufie robimy słupek relifowy tylny. Całego pufa łapiemy. Słupek w słupek i 2 oczka łańcuszka na środku. 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Słupek, słupek relifowy tylny i do końca rzędu robimy po jednym słupku w każde oczko i w każdy słupek i słupek relifowy tylny na pufkach.
Na końcu słupek w ostatni słupek, jeszcze jeden słupek w ostatnie oczko i 3 słupki w ostatnią pętelkę. Odwracamy. Rąb 15, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. Puf z 4 nawinięć. Pięć słupków, po jednym w każdą pętelkę. I teraz będziemy powtarzać jeden puf i 5 słupków, po jednym w każdą pętelkę. Ostatni puf wyjdzie w trzecim oczku od środka. Dwa słupki. I na środku 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Po jednym słupku w 2 kolejne pętelki. I teraz powtarzamy do końca tego rzędu już. Jeden puf. W przedostatnią pętelkę puf. I w ostatnią pętelkę 3 słupki. Rząd 16. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. Teraz będziemy na słupkach robić słupki reliefowe przednie. A na pufach tylne. Cztery słupki reliefowe do środka. Na środku 2 słupki. 2 oczka i 2 słupki. Cztery słupki reliefowe przednie.
tylny na pufie i do końca rzędu 5 przednich, 1 tylny na pufie. Na ostatnim pufie w tym rzędzie tylny jeszcze 2 przednie i w ostatnią pętelkę 3 słupki. Rząd 17, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 4 słupki w pierwszą pętelkę. Dwa oczka łańcuszka. Opuszczamy 3 pętelki. 1, 2, 3. W czwartą robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Opuszczamy 3 pętelki i w czwartą półsłupek. I powtarzamy. 2 oczka łańcuszka. Opuszczamy 3 pętelki i w czwartą 5 słupków. Raz, 2, 3. Dwa oczka łańcuszka. Opuszczamy 3. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Opuszczamy 3. Półsłupek. Ostatni wachlarz z 5 słupków powinien być tak, że mamy jeszcze 5 pętelek do środka. Robimy 2 oczka łańcuszka, opuszczamy 3 pętelki i w przedostatniej, przed środkiem robimy półsłupek, 2 oczka łańcuszka i na środku robimy 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki, dwa oczka łańcuszka, opuszczamy jedną pętelkę i w kolejnej robimy półsłupek i już powtarzamy do końca tego rzędu. 2 oczka, opuszczamy 3 pętelki, 5 słupków, jedną pętelkę, dwa oczka łańcuszka, opuszczamy 3 półsłupek, 5 oczek łańcuszka, opuszczamy 3 półsłupek i tak dalej. Na końcu mamy łańcuszek z 5 oczek, półsłupek i powinniśmy mieć jeszcze 3 pętelki do ostatniej pętelki, więc robimy 2 oczka łańcuszka i w ostatnią pętelkę 5 słupków. Odwracamy.